Dziś na tapecie stary zegar. Aby osiągnąć taki efekt, zastosowałam efekt drewna oraz efekt mchu. Lubię takie klimaty spod znaku żwirka i muchomorka. Jeżeli także lubicie klimaty jak w bajkach z mchu i paproci, zapraszam na film. Zegar z MDF-u. Czyli to cudo z drewnem ma naprawdę niewiele wspólnego. Ale żeby wszystko ostatecznie wyglądało jak stare drewno, muszę zacząć od primera. Przeciągam cieniutko jeden raz i mam pewność, że pasta dobrze mi chwyci na takiej powierzchni. Specjalny stempel do uzyskiwania efektu drewna. Pasta lekka, szpatułka i mogę zaczynać. Pastę staram się nanieść cieniutko. Jeżeli przedobrze i będzie za grubo, to stempel i tak zbierze mi nadmiar. Stempel wygląda jak kołyska. Ciągnę nim na dół, delikatnie nim bujając. Czyli zmieniam miejsce, w którym stempel styka się z powierzchnią deski. W ten prosty sposób powstają słoje. Ten stempel jest lepszy od szablonu, o ile mamy dużą powierzchnię do pokrycia deskami. To jest aquacolor, czyli farba w sprayu, kolor turkusowy oraz brązowy. I koniecznie potrzebna jest woda. Wodą spryskuję powierzchnię i na mokro dopiero psikam farbkami. Dzięki wodzie farby przepięknie mieszają się ze sobą, po prostu przenikają się kolorami. Co jakiś czas podnoszę zegar, aby farba zaczęła spływać w powstałych szczelinach. Dzięki temu zabiegowi efekt drewna staje się jeszcze bardziej realistyczny. Mokra powierzchnia schnie długo, ale możemy sobie pomóc nagrzewnicą do embossingu. Suszarka się nie nadaje, ponieważ ma za mocny strumień powietrza. Na suchą powierzchnię przykleję serwetki. Przepiękna, prosta rycina. Ta serwetka występuje w dwóch rozmiarach. Jeżeli Wam się podoba, oczywiście mamy ją w sklepie. Link do serwetki zamieściłam pod filmem. Motyle wycięłam, a następnie rozwarstwiłam serwetkę. Natomiast napis obrysuję pędzelkiem z wodą i oberwę niepotrzebne części serwetki. Bardzo szybki sposób, w dodatku zawsze się sprawdza. Zobaczcie jak wyszło i taka jakość zupełnie wystarczy. Serwetkę do powierzchni przykleję klejem do decoupage. To jest klej z Verniksem, czyli ten sam, którego używam zawsze. Serwetka ma białe tło, ale nie należy się tym przejmować, ponieważ gdy nasz obrazek wyschnie, białe tło zniknie. Motylki przyklejam, smarując je klejem wyłącznie od góry. Klej ma kolor mleczny, ale po wyschnięciu stanie się przeźroczysty. Gdy powierzchnia wyschnie, zabezpieczam ją lakierem akrylowym, matowym. Aby zegar wyglądał jeszcze bardziej naturalnie, jego powierzchnię podzielę na deski. Mazakiem wyznaczam podział desek. Ale taki podział wygląda zbyt idealnie, taka jakość w naturze nie występuje, więc farbkami to wszystko troszkę poprawię. Zacieki, przybrudzenia, uszczerbienia, to wszystko dobrze wygląda i powoduje, że nasz zegar wygląda bardziej naturalnie. Nadszedł czas na zrobienie cyferblatu, ale nic nie jest takie proste, jak się wydaje. To jest medalion akrylowy, średnica 11 cm. Przykładam i oczywiście nie pasuje. Nic nie szkodzi, normalny dekupażysta takimi rzeczami się nie przejmuje. Wskazówki ścięgnie blachy, aż się proszą, żeby je dociąć na taką długość, jak potrzebujemy. Turkusową farbką dorobię trochę patyny i wskazówki ostatecznie prezentują się tak. To jest bitum z Judei. Ma bardzo fajną śmietanową konsystencję i jest niezwykle wydajny. Świeżutki i czyściutki medalion nie pasuje do mojej starej pracy. Akryl pobrudzę i tak już będzie mogło zostać. Punkty godzinowe na cyferblacie zrobiłam złotymi perełkami w płynie. Wyglądało to fatalnie, więc jak widzicie poprawiłam czarną konturówką. Mechanizm zegarowy złożyłam, natomiast medalion przykręciłam śrubką. Zegar już jest gotowy, więc przyszła pora na mech. Film o mchu już był, więc tutaj dodatek proszek aksamitny. Jak on działa, pokażę za chwilę. Powiem tylko, że przyda nam się także nagrzewnica do embossingu. Mech nakładam pędzelkiem, ale możecie nakładać czym chcecie. Najbardziej naturalny efekt osiągamy wtedy, gdy stosujemy minimum 2 kolory. Jak widzicie, w tej chwili nakładam ciemną zieleń, a za chwilę dodam jasną. Powtarzanie mchem także wygląda ciekawie. Używam do tego twardego pędzelka szczecinowego. Odrobina pasty i ścieram mech w różne miejsca na zegarze. A teraz będzie mech z proszkiem aksamitnym.
Pierwsza warstwa to jasny mech. I to jeszcze nie wygląda fajnie. A teraz powierzchnię posypię proszkiem aksamitnym. Proszek przykleja się nierównomiernie do mchu i to właśnie wygląda super. Takie nierównomierne połączenie dwóch kolorów daje niezwykle naturalny efekt. Nie jest to konieczne, ale jeżeli macie, to możecie zastosować nagrzewnicę do embossingu. Mech firmy Pentard to rodzaj puchnącej pasty. Jeżeli zetknie się z ciepłym powietrzem, zaczyna rosnąć. W kamerze niestety nie wygląda to spektakularnie, ale w realu pączkująca farba daje naprawdę ciekawy efekt. Ale jeżeli nagrzewnicy nie macie, nic nie szkodzi, mech i tak będzie wyglądał fajnie. Według mnie najciekawiej proszek satynowy zaprezentował się na szkle, a raczej na plastiku, które imituje szkło. Położyłam cieniutką warstwę jasnego mchu, a następnie wszystko dokładnie pokryłam proszkiem. Wygrzewanie pasty na plastiku jest niemożliwe. Ciepłe powietrze zniszczyłoby medalion, ale nie szkodzi, to w tej chwili naprawdę fajnie wygląda. Jak dla mnie po prostu efekt wow. Efekt mchu, który otrzymałam przy pomocy pasty i proszku, jest hipernaturalny. Taki zdrowy mech w naturze chyba wcale nie występuje, więc odrobinę go postarzę przy pomocy białej farby. Białe, leciutko przyschnięte końcówki dodadzą pracy realizmu. I ostatecznie mój stary ogrodowy zegar prezentuje się tak. Jeżeli lubicie pracę w klimacie tajemniczego ogrodu, zapraszamy do naszego sklepu. Tam znajdziecie wszystkie rzeczy użyte w tym filmie. A w opisie filmu zostawiłam linki do wszystkich produktów. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam jak zwykle do sklepu oraz na nasz serwis, czyli na inspirello.pl.